Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie test i recenzja przenośnej stacji zasilania Alpowers S300 Plus. Zobaczmy, jak sprawdza się w praktyce. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Link do zakupu przenośnej stacji zasilania Alpowers S300 Plus wraz z przygotowanym specjalnie dla Was 10% kodem rabatowym znajdziecie w opisie tego filmu. Zaczniemy sobie od unboxingu przenośnej stacji zasilania Alpowers S300 Plus. W pudełku znajdziemy instrukcję obsługi, kabel do zasilania oraz solidnie zabezpieczoną przenośną stację zasilania Alpowers S300 Plus. Już przy pierwszym kontakcie urządzenie robi bardzo dobre wrażenie. Obudowa jest solidna, wykonana z wysokiej jakości materiałów, co sugeruje, że sprzęt poradzi sobie w różnych warunkach. Jej kompaktowe wymiary to 21 cm długości, 18 cm wysokości i 11 cm szerokości oraz waga 3118 g, czyli nieco ponad 3 kg, sprawiają, że jest łatwa do przenoszenia. Dodatkowo posiada wygodną rączkę, która jest ogumowana od spodu, co poprawia komfort użytkowania. Dodatkowo czarna matowa powierzchnia obudowy sprawia, że nie widać na niej odcisków palców ani drobnych zarysowań czy zabrudzeń, co jest praktyczne podczas użytkowania w terenie. Na spodzie znajdziemy 4 antypoślizgowe stopki, które zapewniają stabilność na różnych powierzchniach. Przechodząc do specyfikacji technicznej, według deklaracji producenta Alpowers S300 Plus posiada pojemność 2088 Wh, co przekłada się na 78 000 mAh. Moc wyjściowa wynosi 300 W, a chwilowa moc szczytowa to aż 600 W. Na froncie znajdziemy wyświetlacz, który omówimy sobie dokładniej za chwilkę. Po lewej stronie wyświetlacza znajdują się 3 charakterystyczne pomarańczowe przyciski. Główny przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, należy go przytrzymać przez kilka sekund. Przycisk AC aktywuje gniazdo 230V. Przycisk DC odpowiada za zasilanie portów USB, gniazdka zapalniczki samochodowej oraz ładowania bezprzewodowego. Jeśli przytrzymamy go przez 3 sekundy, uruchomimy bądź wyłączymy funkcję Bluetooth. Natomiast po prawej stronie wyświetlacza znajdziemy różne złącza. 2 porty USB-A o mocy 18 W oraz jeden port USB-C z funkcją Power Delivery o mocy 100 W, co pozwala na szybkie ładowanie nowoczesnych urządzeń. Tuż nad portami znajduje się jedno gniazdo AC, czyli tradycyjne gniazdko elektryczne o napięciu od 220 do 240 V, obsługujące maksymalną moc 300 W o czystej sinusoidzie, która idealnie odwzorowuje przebieg napięcia sieciowego. Sinusoida jest identyczna jak w tradycyjnym gniazdku elektrycznym w domu. Dzięki temu stacja zasilania może bezpiecznie obsłużyć każde urządzenie. Po lewej stronie urządzenia znajdziemy dodatkowe złącza. Gniazdo zapalniczki 12V, 10A oraz wejście do paneli słonecznych pozwalające na ładowanie stacji energią słoneczną od 16 do 60V, maksymalnie 8,5A. Z kolei po prawej stronie znajduje się gniazdo do ładowania stacji kablem zasilającym dołączonym w zestawie, który podłączamy do standardowego gniazdka 230V. Z tyłu umieszczono wbudowane mocne światło LED, które możemy uruchomić dedykowanym przyciskiem obok niego. Świetnie sprawdzi się jako awaryjne źródło zasilania. Światło oferuje 3 tryby pracy: standardowe oświetlenie, mocniejsze światło dla lepszej widoczności oraz tryb migający, który może posłużyć jako sygnał ostrzegawczy lub awaryjny. Na górnej powierzchni urządzenia znajduje się miejsce do bezprzewodowego ładowania urządzeń mocą do 5 W. To jedna z moich ulubionych funkcji. Wystarczy aktywować DC i położyć kompatybilne urządzenie, a ładowanie rozpocznie się automatycznie. Tak jak wspomniałem wcześniej, na panelu przednim na środku znajduje się kolorowy wyświetlacz. Po uruchomieniu na ekranie wyświetlają się kluczowe informacje, na środku wyświetla się poziom naładowania baterii w procentach oraz graficznie, a po jego lewej stronie przewidywany czas działania przy aktualnym obciążeniu. Wyświetlacz gaśnie automatycznie po kilku minutach. Możemy go również wygasić lub wzbudzić jednym krótkim kliknięciem przycisku zasilania. W dolnym prawym rogu wyświetlacza pojawia się ikonka AC, jeśli włączymy funkcję AC. Również wtedy obok wskaźnika baterii możemy zobaczyć ikonę wentylatora, gdy stacja aktywnie chłodzi się podczas większego obciążenia.
Jeśli klikniemy DC, na wyświetlaczu pojawią się informacje o portach USB oraz gniazdku zapalniczki. Gdy przytrzymamy przycisk DC dłużej, w lewym górnym rogu ekranu aktywuje się ikona Bluetooth umożliwiająca sterowanie stacją za pomocą aplikacji mobilnej. Aplikacja AllPowers jest dostępna na urządzenia z iOS 9.0 lub nowszym oraz Androidem 4.3 lub nowszym. AllPowers S300 Plus ma 4 sposoby ładowania akumulatora. Przy użyciu gniazdka ściennego 230V, według deklaracji producenta, pełne naładowanie przenośnej stacji zasilania zajmuje 1,5 godziny, co sobie też później sprawdzimy. Kolejny sposób to przy użyciu panelu słonecznego w bezpośrednim świetle słonecznym, maksymalnie 100W. Według deklaracji producenta pełne naładowanie zajmuje wtedy około 3 do 4 godzin. Następny sposób to przy użyciu gniazdka zapalniczki samochodowej 12V lub 24V. Według deklaracji producenta pełne naładowanie zajmuje wtedy około 3 do 4 godzin. Oraz ostatni sposób to przy użyciu ładowania gniazdka ściennego 230V i paneli słonecznych razem, maksymalnie 300W. Według deklaracji producenta pełne naładowanie zajmuje wtedy około 1 godziny. AllPowers S300 Plus wyposażony jest w baterię litową, trójskładnikową z wbudowanym zaawansowanym systemem zarządzania BMS, który monitoruje wszystkie procesy zachodzące w akumulatorze, zapewniając ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami podczas codziennego użytkowania. System ten, bazujący na bezpiecznych akumulatorach litowych oraz nowoczesnym BMS, oferuje zabezpieczenia przed zwarciem, przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem, zbyt niskim napięciem oraz innymi funkcjami ochronnymi. AllPowers S300 Plus to kompaktowa i wszechstronna stacja zasilania, która sprawdzi się zarówno w domu podczas awarii prądu, jak i na wyjazdach. Świetnie sprawdza się również wtedy, kiedy brakuje nam w domu gniazdek. Zapasowe źródło zasilania oferuje wystarczającą moc w sytuacjach awaryjnych, na świeżym powietrzu, w domu, w podróży, na kempingu czy w samochodzie. Przenośne źródło energii umożliwia ładowanie urządzeń takich jak telefony, laptopy, komputery, nawigację GPS, krótkofalówki, aparaty fotograficzne, drony, światełka świąteczne, urządzenia samochodowe i inne. Najważniejsze, o czym musimy pamiętać, to sprawdzenie, czy urządzenie, które chcemy podłączyć, nie przekracza maksymalnej mocy wyjściowej stacji AllPowers S300 Plus. Jej maksymalna moc to 300W, a chwilowa moc szczytowa wynosi 600W. Jeśli podłączone urządzenie będzie pobierało więcej energii, może to doprowadzić do włączenia zabezpieczeń stacji lub jej uszkodzenia. Dlatego zawsze warto sprawdzić specyfikację sprzętu, który zamierzamy zasilać, aby uniknąć problemów i zapewnić bezpieczne użytkowanie. AllPowers S300 Plus to ulepszona wersja modelu S300 oferująca kilka istotnych usprawnień. Oba modele oferują taką samą pojemność baterii 288 Wh oraz moc wyjściową 300 W, szczytowo do 600 W. Choć wizualnie różnią się jedynie nieznacznie, S300 Plus wyróżnia się przede wszystkim lepszą wydajnością i dodatkowymi funkcjami. Największą zmianą jest szybkość ładowania. Nowy model pozwala na jednoczesne ładowanie z gniazdka sieciowego mocą 200 W i panelu słonecznego mocą 100 W, co skraca czas pełnego naładowania do około 1 godziny. S300 Plus został również zoptymalizowany pod kątem stabilności, zapewniając płynniejsze i bardziej niezawodne działanie w różnych warunkach. Przejdźmy teraz do testów. Dla przenośnej stacji zasilania AllPowers S300 Plus przeprowadziłem następujące testy. Test oddawanej mocy dla każdego z dostępnych stacji wyjść i ładowania bezprzewodowego. Test ładowania laptopa Asus ROG Zephyrus G15 GA503 przez port USB typu C. Test kompatybilności szybkiego ładowania smartfona Samsung Galaxy S20 FE w wyjściach USB. Test z wykorzystaniem wszystkich dostępnych portów jednocześnie. Test z rzeczywistej pojemności baterii zastosowanej w stacji zasilania oraz test czasu ładowania stacji zasilającej od 0 do 100%. Jeśli chodzi o test mocy oddawanej z każdego z dostępnych stacji wyjść, to zacząłem od portu USB typu C. Test przeprowadziłem na laptopie Asus ROG Zephyrus G15 GA503 obsługującego Power Delivery 3.0, podłączając laptop do stacji zasilania kablem USB-C do USB-C marki Baseus. Laptop ładował się mocą 89,2 W według miernika USB-C. Kabel pokazywał 97 W,
a stacja zasilania 100 W. Zatem mamy tu pełną zgodność z deklaracją producenta stacji zasilania, ponieważ deklaruje on moc do 100 W w wyjściu USB typu C. Kolejno sprawdziłem w wyjściu USB typu C ładowanie smartfonu Samsung Galaxy S20 FE 5G i smartfon ładował się szybkim ładowaniem z mocą dochodzącą do 19 W. Następnie sprawdziłem dwa porty USB typu A, podłączając do obu ten sam smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G. W obu portach smartfon ładował się zwykłym trybem ładowania z mocą 14,2 W, a stacja zasilania pokazywała, że oddaje 16 W. W portach USB typu A producent deklaruje do 18 W oddawanej mocy, zatem w moim przypadku wygląda na to, że smartfon Samsunga nie potrafił wykorzystać pełnego potencjału tych wyjść. Następnie sprawdziłem ładowanie bezprzewodowe przy użyciu tego samego smartfona. Ładowanie przebiegało prawidłowo i tak samo, niezależnie czy smartfon był w etui, czy też bez, a stacja zasilania pokazywała do 8 W oddawanej mocy, zatem nawet więcej niż deklaruje to producent. W następnej kolejności sprawdziłem wyjście AC, czyli tradycyjne gniazdko elektryczne, podłączając do niego zasilacz podłączony do laptopa Asus ROG Zephyrus G15. Proces ładowania laptopa przebiegał w pełni prawidłowo, a gdy maksymalnie obciążyłem laptop, stacja zasilania pokazywała do 189 W oddawanej mocy. Wyjście AC w stacji obsługuje dla przypomnienia ciągłe obciążenie mocą do 300 W oraz chwilowo do 600 W. Kolejno przetestowałem wyjście zapalniczki samochodowej 12V, do którego podłączyłem żarówkę H7 o mocy 55 W. Oczywiście żarówka świeciła bez problemu, złącze to może oddać maksymalnie do 120 W. Na koniec podłączyłem wiele urządzeń do wszystkich wyjść stacji zasilania jednocześnie. Były to zasilacz 45W ładujący laptop Acer Spin 5 do tradycyjnego gniazdka elektrycznego AC, laptop Asus ROG Zephyrus G15 GA503 podłączony do USB typu C, dwa smartfony Samsung Galaxy S20 FE 5G podłączone do dwóch USB typu A oraz żarówka H7 55W podłączona do wyjścia zapalniczki samochodowej 12V. Wszystkie urządzenia podłączone do stacji zasilania jednocześnie otrzymywały dokładnie taką samą moc jak wtedy, gdy były podłączone osobno, zatem dla stacji zasilania Alpowers S300 Plus nie ma żadnej różnicy, czy oddaje moc tylko do jednego urządzenia, czy do wielu jednocześnie. To bardzo duży plus świadczący o jej wysokiej jakości. Kolejny test polegał na sprawdzeniu rzeczywistej pojemności baterii, która jest wbudowana w stację zasilania Alpowers S300 Plus. Zatem doładowałem baterię w stacji do pełna i rozpocząłem test, który wykonałem podłączając się do wyjścia zapalniczki samochodowej 12V, wykorzystując w tym celu wtyczkę do zapalniczki samochodowej z kablem, przejściówkę USB, miernik USB oraz obciążenie USB, które było ustawione na pobór prądu 1 A, co na początku testu odpowiadało pobieranej mocy nieco ponad 12,3 W. Przechodząc do wyniku testu rzeczywistej pojemności baterii stacji Alpowers S300 Plus, to test trwał 17 godzin, 28 minut i 11 sekund. Stacja zasilania uzyskała wynik 17 457 mAh, co po przeliczeniu daje nam 209,48 Wh. Producent deklaruje 288 Wh przy napięciu nominalnym ogniw. Podejrzewam, że to napięcie 3,7 V, zatem uzyskane 209,5 Wh na wyjściu 12V zapalniczki samochodowej jest zgodne z oczekiwaniami, jeśli weźmiemy pod uwagę straty wynikające z przetwornicy i efektywność całego systemu. Uzyskany wynik sugeruje sprawność przetwornicy 12V na poziomie prawie 73%. Podsumowując, test rzeczywistej pojemności baterii w stacji zasilającej Alpowers S300 Plus również wykazał pełną zgodność z danymi podawanymi przez producenta. To kolejny duży plus dla testowanego dziś urządzenia. Na koniec przeprowadziłem test czasu ładowania stacji zasilającej od 0 do 100%. Stację ładowałem za pomocą dołączonego do zestawu kabla zasilającego. Stacja ładowała się mocą dochodzącą do 204 W i od 0 do 100% naładowała się w 1 godzinę i 36 minut. Uważam to za świetny wynik. Podsumowując, Alpowers S300 Plus okazała się wydajną i niezawodną stacją zasilania spełniającą deklarację producenta. Jej mocne strony to lekkość konstrukcji ułatwiająca jej przenoszenie, wysoka jakość wykonania,
wysoka kompatybilność dla urządzeń wyjściowych, sprawne zarządzanie energią i szybkie ładowanie, co czyni ją świetnym rozwiązaniem dla osób poszukujących mobilnego źródła zasilania. Jeśli szukacie sprzętu, który zapewni Wam spokój ducha podczas awarii prądu lub komfort na biwaku, ten model zdecydowanie warto rozważyć. Link do zakupu przenośnej stacji zasilania Alpowers S300 Plus wraz z przygotowanym specjalnie dla Was 10% kodem rabatowym znajdziecie w opisie tego filmu. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, co myślisz o zaprezentowanej przenośnej stacji zasilającej. Zapraszam również do wsparcia mnie przez opcję podziękuj oraz do subskrypcji i oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.